Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enerię. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie korzystać z naszego linku zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie masz kupuj na Enerię. Powiem wam tak, jestem zającem przeklętym w paradoks dosłownie zaklętym. 2 godziny jak nic spędziłem, żeby uratować tego save'a. Kiedy po premierze pierwszego odcinka, wczoraj wieczorem przeglądałem sobie komentarze, jeden z pierwszych komentarzy był tego typu: Zając, czy ty wiesz, że Kaiser Ice właśnie dostaje update i save'y nie będą działać? No myślałem, że mnie coś strzeli. I to w negatywnym tego słowa znaczeniu. Kilka odcinków miałem już nagranych i wyszedł update do Kaiser Ice'a. I nie byłoby w tym nic problematycznego, bo Team Kaiser Ice'a daje dostęp do poprzednich wersji. I to można sobie bez problemu z ich pliczków pobrać i zainstalować. Tylko problemem jest ten zasyfiony launcher Paradyżu. 2 godziny próbowałem zrobić, żeby launcher uznał, że ten mod jest na moim dysku. Skończyło się na tym, że musiałem dosłownie w plikach tego moda siedzieć i ścieżki ręcznie ustawiać, żeby launcher mógł to odczytać, tej poprzedniej wersji Kaiser Ice'owej. Proszę, ja bym chciał, żeby kiedyś ta firma paradoksowa upadła i żebyśmy z ciepłą herbatką śmiali się, jak to wszystko tam płonie. Niesamowita jest ta firma. A tyle lat, a launcher dalej nie działa. Proszę państwa, uratowana seria, postarałem się, proszę docenić w komentarzach. Nasz wodzu Boris Sawinkow będzie mógł wyzwolić Polaków spod tego germańskiego, teutońskiego jarzma. Nie pamiętam, co my dzisiaj mieliśmy robić. Mieliśmy szukać sojuszników w Azji oraz sabotować wpływy niemieckie w krajach europejskich, bo szykujemy się do wojny i przydałoby się w końcu zacząć wystawiać dywizje pancerne. Czy jakiekolwiek dywizje. Czekamy aż się skończy ostatni projekt budowlany i zakończymy program, który odda nam praktycznie 1 000 000 manpowera, bo cały program tych inwestycji krajowych został zakończony. Tu jeszcze pozbywamy się troszeczkę niemieckiego kapitału. Mamy piękne 89 poparcia naszej partii. Bardzo fajnie, 100% ideokratów. No i większość w sumie najważniejszych celów zrobionych. Trochę małe to drzewko, myślałem, że będzie większe. Czyli te ścieżki tutaj są zablokowane pod Rosję innymi opcjami. Znaczy wiecie, no mieliśmy całkiem drzewko lotnicze i morskie. Ale tak naprawdę to my wszystko już zrobiliśmy, co mogliśmy. Tutaj większość drzewka wymaga, że Niemcy muszą upaść, więc to jest jakieś post-weltkrigowe granie. Nie wiem, czy Kaiser Ice jest na takim etapie, żeby sensownie grać na post tym. Czy niby potem można jakimiś syndykalistami walczyć, ententą? No zobaczymy. W każdym razie trochę przydługi wstęp, ale musiałem się wyżyć na Paradyżu. Zapraszam bardzo serdecznie. Widzę, że wojna celno-handlowa z Niemcami trwa. Z jednej strony zarzucają nam kolejne sankcje na nasz przemysł leśny, a z drugiej strony proponują kolejne inwestycje. Bierzcie swoje szekle, chciwe, imperialistyczno-rzymiańsko-teutońskie srebrniki i won za granicę, bo zaraz sami do was przyjdziemy. Ostatnie przejawy niemieckiego wpływu na naszą ekonomię przejawiają się w postaci extra trade to target minus 10% i to akurat jakoś tam wpływa na nasz handel, jakbyśmy chcieli kupować gumę, a Kaiser póki co ma monopol na gumę. Obecnie duch narodowy, który jest z nami od początku tych niemieckich wpływów handlowych, on nie był aż taki zły, bo na początku daje research speeda i tam troszeczkę construction speeda. Oczywiście zabiera nam cywilki, więc im szybciej się go pozbędziemy, tym lepiej w pewnym momencie. Ale możemy chyba już całkiem się pozbyć tych resztek niemieckiego wpływu, bo mamy jeden poziom i za 70 pp możemy chyba całkiem się pozbyć niemieckiego influenza w ciągu 3 miesięcy. Potrzebujemy sojuszników, bo nasza Rosja, nasza wielka, potężna Rosja ma swój sojusz i póki co jest sama ze sobą w tym sojuszu. Potrzebujemy przyjaciół. Zaprosimy Mongolię, zrobiliśmy z nimi pozytywne eventy, mamy maksymalne relacje, więc byłoby bardzo miło, gdyby Mongolia postanowiła dołączyć do naszego jakże wspaniałego sojuszu. Przy okazji dalej będziemy kontynuować politykę wschodnią i wyślemy misję do Teheranu. A Mongolia zaakceptowała. Mamy pierwszego sojusznika. Pierwszy kraj postanowił wkroczyć w rosyjską strefę wpływów. Doskonale. Natomiast wielkie projekty budowlane dobiegły końca. Wszystko, co mogliśmy, zbudowaliśmy. Moglibyśmy jeszcze tylko zwiększyć liczbę slotów budowlanych, ale nam to nie jest potrzebne, bo rozsierdzi populację. Także kończymy program.
Program szybkiej industrializacji, budowy robót publicznych w Rosji pod kierownictwem naszej jedynej narodowo-populistycznej partii i naszego Borisa Sawinkowa zakończony sukcesem. Dostaliśmy 5 stabilki, więcej popularności naszej partii i obniżyliśmy rozświerdzenie populacji o 1. Doskonale. I teraz powinniśmy dużo manpower uzyskać, prawda? Okazuje się, że głównym dochodem naszej Rosji jest podatek od sprzedaży alkoholi, w tym głównie wódki. I to jest od czasów jeszcze cara Iwana I. No jaki kraj, taka ekonomia. I możemy teraz rozwiązać ten problem. Możemy zwiększyć koszty licencji na sprzedaż alkoholu. Możemy wprowadzić wolnorynkowy handel alkoholem. Jedna cywilka. Albo możemy propagować zmianę wódki na browarki, co za 5 stabilki. Dobra, dawaj. Kosztem 30 political powera możemy podbić o 5 stabilkę. Obecnie Kebabini walczy z osią arabską, w tym głównym swoim rywalem, czyli Iranem. Możemy wysłać dodatkowe wsparcie do Iranu, to powinno zbliżyć ten kraj do relacji z nami. Też dobrze jakby pokonał Imperium Osmańskie, wtedy może by dołączył do naszej rosyjskiej strefy wpływów. My natomiast moglibyśmy zrobić prewencyjną inwazję na Afganistan, tylko pytanie, czy my chcemy? Patrząc, że gramy Rosją, inwazja na Afganistan mogłaby być zbyt ryzykowna. Rozwiążmy jeszcze ostatecznie problem tych wataszków stepowych, bo my podbiliśmy te Kazachstany, ale dalej nie mamy tego skorowanego. To wszystko nie posiada korów. Jak gdzieś Kaukaz udało się już spacyfikować, tak Kazachstan jeszcze cały czas nie jest skorowany. To była taka misja dyplomatyczna. W zamian za nasze poparcie i wsparcie militarno-wojskowo-przemysłowo-ekonomiczne oni przekazali nam jeden ze swoich granicznych state'ów. Także kolejny sukces rosyjskiej propagandy. A my powołaliśmy kolejną strefę ekonomiczną właśnie tutaj i rozpoczniemy jej rozbudowę. Po tym, gdy nasza wspaniała narodowo-populistyczna partia ustanowiła cła na wszystkie towary z Mittel Europy, Kaiser w Berlinie postanowił narzucić cła na wszystkie rosyjskie towary, możemy tylko się uśmiechnąć pod nosem i patrzeć, jak zaraz spadną ostatnie niemieckie wpływy i skończą się sankcje, chociaż tutaj o pół roku się praktycznie przedłuża długość tego ducha narodowego sankcji, albo możemy kosztem 35 political powera bronić populacji przed tymi dodatkowymi cłami. W sumie możemy wydać te 35 pp. Zaraz będziemy na etapie, że nie będzie na co wydawać te pp, więc możemy naszych obywateli bronić przed teutońskim imperializmem ekonomicznym. I właśnie rozpoczynamy badania pierwszych naszych rosyjskich wyrzutni rakietowych ze 100% boostem. Jeszcze machniemy sobie koncern przemysłowy. No i ciach, potem trzeba będzie zrobić oczywiście wybadać, już zapomniałem jak to się robiło. Tu się robiło mobilne Katiusze jakoś? Chyba trzeba będzie lepsze traki. O, tutaj jest. O, właśnie ciebie potrzebujemy. O godzinie 14 28 czerwca 1939 ostatnie niemieckie spółki opuściły rosyjską ziemię. Nigdy więcej teutońskich wpływów w naszym pięknym, słowiańskim, wolnym, demokratycznym kraju. Tak, nigdy więcej. Przy okazji opracowaliśmy wspólne centrum badawczo-rozwojowe z syndykalistyczną w Hancyją. Mamy nowe centrum w Kazaniu, które będzie się skupiać chyba na artylerii, powiedzmy. Niech rozpoczną tam badania. Zaraz mnie pozajęczy z tym Kaiserem i z tą wojną celno-ekonomiczną z Niemcami i po prostu wypowiemy wojnę i się przejdziemy do tego Berlina i im wyjaśnimy, że nie chcemy niemieckich teutońskich wpływów. Niemcy zaczęli masowo wykupywać ruble, w sensie niemieckie banki zaczęły je wykupywać i chomikować. Także nasz wspaniały wódz postanowił wydać 100 political powera i powie, że dodrukujemy więcej rubli. Mieliśmy ochotników we Włoszech, nasi ochotnicy bronili Bebiciowej Genuły, niestety wojska oponentów stały się zbyt silne, tu widzę, że mamy Ciano, który jednoczy północne Włochy i teraz walczy z Papal State'em, 2 Sycyliami i Sardynią, więc to jest jakiś nowy etap wojny włoskiej, nawet nie wiedziałem, że tak może być, jak syndykaliści Bebici przegrają, to potem ta północ walczy z tym południem, ciekawe. Swoją drogą, tu jest monarchia. Tu jest w sumie też monarchia, a tu jest teokracja, a tu mamy narodowych populistów. Tutaj też mamy narodowych populistów, a tu mamy pattern autokratów i tu też. Ciekawe te Włochy. Nasz ukochany wódz Boris Sawinkow ma takie drobniutkie problemy z przemawianiem i występowaniem przed dużym tłumem. Jego przemowy nie porywają słuchaczy.
no niestety nie wdał się w Adiego malarza pokojowego. Zwłaszcza, że jako Rosjanin przemawiający po rusku do Rosjan, mówi z silnym, uwaga, polskim akcentem. Znowu mamy polski wątek. Ale propaganda działa naszej narodowo-populistycznej partii i przedstawia wodza w 3 obrazach. Albo jest ojcem ludu, podbijającym stabilkę, albo jest geniuszem, wizjonerem swojej epoki, 5% rekrutowalnej populacji, albo jest współczesnym cesarzem, zdobywcą. Division Recovery Rate plus 10. Z jednej strony manpower trochę by się przydał, bo mamy aż tak dużo tego manpower nie mamy jako ta Rosja, dużo minusów tam weszło w międzyczasie. Ale 10% Division Recovery Rate brzmi dobrze. Bohater północnego marszu lodowego to chyba odnosi coś Civil War'a. Także jest nasz wódz, jest współczesnym cesarzem zdobywcą. Przewrót wojskowy w Polsce. Rys Śmigły poszedł ze swoją armią na Warszawę, aby obalić rząd finansowany przez Austriaków i Habsburgów z Wiednia. Przypominam, że Polacy ostatecznie wpadli pod austriacką strefę wpływów w wyniku tych wyborów PSL-owych i stworzyli tą Republikę Ludową. A teraz widzę, że wojskowi przejęli władzę. To nie są ci, którzy nasz mieli reprezentować, bo nasi mieli być narodowymi populistami. Widzę, że tutaj Grabski rządzi dalej i nie wyszli spod austriackich wpływów. Ależ pięknie te cywilki tu się kręcą, znaczy te militarki, jedna za drugą powstają w tych specjalnych strefach ekonomicznych, nice. Jeżeli chodzi o przemysł, to właśnie zaraz uruchomimy linię produkcyjną naszych czołgusiów i mam nadzieję, że zalejemy cały Reichspakt naszymi medami. Myślę, że na takiej tetuni może do Berlina jeszcze nie wjedziemy, ale gdzieś tam Warszawę, Kijowy na pewno będziemy tą tetunią zdobywać. Także zapisz tę platkę i rozpocznij produkcję tejże maszyny, bo nam dosłownie aż przemysł kipi się i gotuje. Już nie miałem gdzie na razie tych militarek upychać. Zanim wybadaliśmy, od razu wrzuć, myślę, że skromnie na razie razy 5 na pełno. Zmniejsz na razie produkcję karabinsów, zmniejsz produkcję tego, mniej artylerii. Musimy zrobić dużo czołgusiów tuż przed wybuchem wojny. I jeszcze patrzcie, nawet przemysł się nie zadławił, surowce styknęło. Mimo, że nie mamy sztalina, to sztali pełno. Haha, mało śmieszny żarcik. Dobra, chyba jest git. 4 dziennie, 53 fabryczki na start, a to zaraz będzie się rozkręcać Production Efficiency Cup. No, patrzcie te buściory. Fajna jest ta Rosja, bardzo fajna. Podoba mi się. Zając zadowolony. A pierwsze doktrynki, wojna mobilna, na Kaiserreichu chyba doktryny nie są pozmieniane, nie? Ewentualnie gdzieś tam jakieś wartości mogą być kliknięte, ale tak to chyba doktrynki są bez zmian. Bo jeszcze moglibyśmy wrzucić, tutaj było coś, o właśnie, żeby taniej modyfikować templatki. I to się w sumie może przydać, żeby zmodyfikować tą templatkę. Pancer liderów na razie nam chyba styknie. Daj +1 do ataku, a tutaj daj agresję. Będziemy puszować wszystkie wojska Reichspaktu. Zakładam, że to my będziemy stroną atakującą, a nie będziemy się panicznie bronić. A doktryna koszt -15. Musiałem sobie poprzypomnieć, mega dawno ojca, żeśmy nie klikali. To trochę jest problem z manpowerem. My jesteśmy na jakim poborze? 1,5%. No i to i tak jest mało. Co my zaraz machniemy sobie 5%, to trochę manpowera, trochę dywizji, trochę będziemy potem walczyć. Może być problem. Cholipka, drobny przypał, nasz samolot zwiadowczy rozbił się na jakimś polu pośrodku Białorusi. Ziemniaczany baron wstał o poranku i chciał obejrzeć swoje wielkie pole kartofli, a tam leżał rozbity rosyjski samolot. No, przypał, przypominam, że Białoruś jest częścią Reichspaktu, także aż o 6 podnosi się war tension. Ej, eksperci, to Kaiserreich, czy na postawce też się pojawiły nowe opcje dla kasów w samolotach? Bo wcześniej były tylko te bomby lotnicze, small bomby albo antitanki, a tu widzę, że są jakieś heavy bomb locksy na cięższe bomby i w ogóle można zrobić z kasów te z rakietami do nękania piechoty i pojazdów naziemnych. Tego na postawce nigdy nie widziałem, tych rakiet montowanych na samoloty. Ale mogę się mylić, być może to nie jest future Kaiserreichowy. O, nasza Katiusza jest gotowa, dobrze, Katiusza gotowa. Także opracowuj dalej technologię rakietową dla naszych jednostek.
I zmontujemy od razu templatkę z tymi katiuszami. Na razie coś takiego testowo zobaczymy, czy medy łączone z katiuszami dadzą radę, z artylerią rakietową. W ogóle mamy bataliony śmierci nasze, które jeszcze bardziej podbijają soft attack i Brave. Także zmontuj, zobaczymy, czy takie dywizje mają rację byte na Kaiserreichu. Mamy dwa bardzo fajne cele narodowe, które się wykluczają w zależności od tego, co chcemy robić. Tu mamy pod artylerię soczyste, solidne boosty, my natomiast lecimy pod jeszcze o 10% tańszą produkcję czołgusiów. Podniesiemy lekutko manpower, bo zerowy manpower na Rasyi to jest faktycznie problem, a obecnie wrzuciliśmy do szkolenia takie tam 26 dywizji pancernych. Co to jest? Co to jest 26 dywizji pancernych na Rasyi? Mamy nareszcie wojnę, bo już zacząłem się zastanawiać, co jest nie tak, a tu faktycznie na Kaiserreichu przypomniałem sobie, że oni przenieśli wojnę światową z 39 na 40 rok, czerwiec 40 wybuchła wojna. Komuna francuska, nasi syndykalistyczni przyjaciele z zachodu. Widzę, że ta międzynarodówka całkiem porządnie się rozwinęła. I Hiszpania, i Brytania, i Holandia nawet dołączyła do międzynarodówki. Z Islandią walczy z kaiserowym imperializmem. A to oznacza, że jesteśmy o krok przed wypowiedzenia własnej wojny. Nasze dywizje są jeszcze może nie do końca gotowe. Może nie do końca mamy jeszcze manpower na tą wojnę. Ale jesteśmy już blisko wielkiej wojny naszych czasów. Wojna w zachodniej Europie, a jeśli Niemcy są zajęci na zachodzie, a to oznacza, że możemy przejść do działań na własnym terenie. Czy moglibyśmy jeszcze troszeczkę wspomóc? Nie możemy wspomóc żadnych ruchów niepodległościowych w Europie Wschodniej. Tam, gdzie dało się... O, widzę, że niektóre kraje to w ogóle stały się dosłownie niemieckimi marionetkami. Tam, gdzie się dało, to machnęliśmy wszędzie, rozszerzyliśmy nasze wpływy. Przydałoby się jeszcze wrzucić jakichś doradców wojskowych. Na przykład do dywizji pancernych byłoby miło. O, na przykład Jakow Slaszajow, Armor Division Attack. Szkoda, że z mechów nie udało się zrobić. Jakbyśmy lepiej rozplanowali badania, jeszcze byśmy zrobili solidne dywizje zmeszkowe, bo przemysł tej Rasyi jest niepoważnie mocny. Austriacy od razu interweniują w drugim Weltkriegu. Na razie syndykalistom idzie dobrze, bo zajęli Belgię, która była de facto niby otoczona od północy przez Holandię, od południa przez Francję, ale teraz tutaj doszli do tych równin. Nie wiem, jak to jest kaiserreichowo rozwiązane, bo tutaj są równiny i nie ma fortów. Ta Alzacja to jest nie dość, że są wzgórza, to jeszcze ufortyfikowane. Rosyjska flota powietrzna. Właśnie, my dopiero teraz rozpoczynamy modernizację naszego lotnictwa. Co prawda samolotów posiadamy co niemiara. Właśnie, jak tam panie Kaiser z samolotami? Nie wiadomo. Ale wynik powinieneś mieć podobny do nas, tylko że ty też walczysz na zachodzie. Cyk, 26 dywizji pancernych, 20 dywizji piechoty, od tak wystawiony przez rosyjski przemysł. Robimy obecnie 23 dobre, spocone medy dziennie. Ty to rozumiesz? Sierpień 1940 roku, więc w połowie września klikniemy ten cel, będziemy na wojnie z Niemcami. Mam tylko jedno zastrzeżenie, że ten Kaiser wydaje się jakiś słaby. Ja się boję, że my przez niego przejedziemy, więc potem ewentualnie jako creme de la creme, epilog, wisienka na torcie, to jeszcze tych przebrzydłych syndykalistów będziemy klepać po keskach, bo ja się boję, że jak my wjedziemy w tego Kaisera, to on się przewróci. A naszą inwazję na Kaisera możemy zabezpieczyć paktem o nieagresji z Imperium Osmańskim. Możemy podpisać pakt z diabłem. Imperium Osmańskie pokonało Iran. Nasze wsparcie okazało się niewystarczające. Pokonało Iran i teraz widzę, że jeszcze walczy z Egiptem, nawet zrobili widzę desant pod Aleksandrią. A moglibyśmy z nimi podpisać, żeby zabezpieczyć sobie południową granicę, ale wiecie co? Jolo. Niech będzie trudniej, niech będzie ciekawie. Jeżeli czeka nas też wojna z Imperium Osmańskim, co nie graniczymy tylko przez ten nieszczęsny Iran, no to będziemy obaj na attrition z Turkiem się wymierać na tych perskich górach, wzgórzach, ale zobaczymy. Natomiast sama wojna z Reichspaktem i wszystkimi jego gówniakami, zobaczymy, czy nasze działania dyplomatyczno-agenturalne jakoś wspomogą. Może jakieś powstanie polskie się odpali przeciwko niemieckiej okupacji. Gdzieś tam Grigori Braunienko będzie z gaśnicą biegał i krzyczał, że nie jest rosyjskim agentem. I te rubelki szekle, to one się tam przypadkiem pojawiły na jego koncie. To wszystko w kolejnym odcinku. Także tutaj wam podziękuję za uwagę. 5 armii po 24 dywizje. Zrobiliśmy piechotę mieszaną z czołgusiami. Zobaczymy, czy to odda. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do następnego. Cześć.